Lekcja pod tytułem Przekątna kwadratu, wysokość i pole trójkątna równobocznego. Umiemy posługiwać się już twierdzeniem Pitagorasa i na tej lekcji okaże się, że to twierdzenie Pitagorasa pozwoli nam skonstruować 3 bardzo przydatne wzory. Przydatne dlatego, bo pozwolą nam pewne rzeczy obliczać szybciej. Choć tak prawdę powiedziawszy, są tacy, którzy tych wzorów tak naprawdę w ogóle nie pamiętają, posługują się twierdzeniem Pitagorasa i cześć. Tym niemniej jednak wzory, które tutaj poznamy, po prostu pozwalają szybciej, i to znacznie szybciej, pewne zadania rozwiązywać, dlatego warto je zapamiętać. Przydadzą się na pewno na teście i na maturze. No to popatrzmy pierwszy przykład. Przekątna kwadratu. Oto mamy kwadrat o boku A. No cóż, i tu mamy jego przekątną. Doskonale wiemy, że tu jest kąt prosty, prawda? Zatem możemy tutaj napisać wzór na twierdzenie Pitagorasa. Przyprostokątna 1 do kwadratu, dodać przyprostokątna 2 do kwadratu, równa się kwadrat przeciwprostokątnej. No i teraz przekształćmy ten wzór. Tak się składa, że tutaj ten trójkąt jest trójkątem równoramiennym, ten trójkąt, a więc obie przyprostokątne mają tą samą długość, a. Zatem tu mamy a kwadrat dodać a kwadrat, więc mamy 2a kwadrat. Skoro tak, no to teraz pierwiastkujemy obie strony. O, proszę bardzo, spierwiastkowałem obie strony równania. Następnie skorzystałem z tej własności, że pierwiastek z iloczynu, no bo tu przecież jest iloczyn, to jest iloczyn pierwiastków. Dalej, pierwiastek z d do kwadratu to jest d, więc tu już po prawej stronie mamy d. A teraz, ponieważ po rozbiciu na iloczyn widzimy, że tu mamy pierwiastek z a do kwadratu, no to jest równe a, które tutaj zostało zapisane. Od razu je przemieściłem na lewo od pierwiastek z 2, który sobie pozostał samodzielnie, bo tak jest bardziej elegancko. Ostatecznie dostajemy o ten wzór, że przekątna kwadratu równa się bok tego kwadratu razy pierwiastek z 2. Jak będziesz pamiętać ten wzór, natychmiast policzysz zadania typu na przykład o takiego. Oblicz przekątną kwadratu o boku 5 cm, czyli bok A jest równy 5 cm, no to przekątna D ile? A pierwiastków z 2, czyli 5 pierwiastków z 2. Koniec zadania. Widzisz? Od ręki. Gdybyśmy nie pamiętali tego wzoru, no to trzeba byłoby policzyć to, co przed chwilą liczyliśmy, czyli skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Też byśmy dostali ten sam wynik, tylko trzeba by było poświęcić na to więcej czasu, więcej obliczeń. A tu proszę bardzo, od ręki. Inny przykład zadania, który to wykorzystuje. Przekątna kwadratu ma 6 cm, jakie jest pole tego kwadratu? Narysujmy sobie. O, tym razem mamy taką sytuację, że znamy przekątną. Przekątna jest równa 6 cm, czyli d jest równe 6 cm. Pole tego kwadratu jest nieznane. Pamiętamy, że wzór na pole to jest bok razy bok, czyli inaczej bok do kwadratu. Bok razy bok. No ale, korzystając z znanego nam świetnie wzoru, że d to jest a pierwiastków z 2, d to jest 6, po prawej stronie a pierwiastków z 2, możemy policzyć a. W jaki sposób? Dzieląc obie strony przez pierwiastek z 2. I mamy 6 przez pierwiastek z 2 równa się a. Zatem pole, jak będzie wyglądało? Pole to jest a do kwadratu, czyli 6 przez pierwiastek z 2 do kwadratu. Potęgujemy licznik, potęgujemy mianownik i mamy 6 do kwadratu to jest 36, a pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. 36 na 2, 18. Zadanie rozwiązane. Znowu dzięki temu, że zastosowaliśmy ten wzór. Takich przykładów, gdzie właśnie będzie kwadrat i będzie dane albo przekątna, albo boki, będą nas o coś pytać, jest wiele w zadaniach, zwłaszcza w gimnazjum, więc warto ten wzór pamiętać. No a skąd się wziął? Z twierdzenia Pitagorasa. Tyle o przekątnej kwadratu. Teraz zajmijmy się trójkątem równobocznym. Oto mamy trójkąt równoboczny. Równoboczny to znaczy, że wszystkie boki mają tą samą długość. Ja je oznaczyłem przez a. A więc tu długość a, tu długość a i tu długość a. Wysokość oznaczamy przez h,
I w związku z tym, ponieważ wysokość dzieli długość podstawy na dwie równe połowy, no inaczej być nie może, na dwie połowy, one zawsze są równe, więc odległość stąd dotąd jest a przez 2 i stąd dotąd też a przez 2. I oczywiście wysokość pada pod kątem prostym na podstawę. Skoro tak, no to możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa, bo zobacz, tylko pooznaczam tutaj może wierzchołki. Tu będzie a, tu b, tu c, a tu nazwijmy d. Trójkąt ADC jest prostokątny, o ten. I oczywiście trójkąt DBC, o ten, też jest prostokątny. One są przystające, one są identyczne. Więc czy patrzymy na ten po lewej, czy na ten po prawej, to wszystko jedno. I popatrz, co możemy dzięki twierdzeniu Pitagorasa zrobić. Przyjrzymy się temu trójkątowi. Proszę bardzo, ten będziemy, żeby ustalić naszą uwagę. Mamy tak, H jest jedną przyprostokątną, a przez 2 jest drugą przyprostokątną, więc H do kwadratu dodać a przez 2 do kwadratu równa się przeciwprostokątna, czyli a do kwadratu. Zaczynamy przekształcać ten wzór. Pierwsza rzecz, podniosłem do kwadratu ten nawias, czyli dostałem u góry w liczniku a do kwadratu, a u dołu 2 do kwadratu to 4. Teraz od obu stron, bo chcę obliczyć h, więc od obu stron odejmuję a kwadrat przez 4. Po lewej zostaje mi h do kwadratu, po odjęciu to zniknęło, no a po prawej pojawia się ten element odejmowany. Popatrzmy, co się dalej dzieje. To równanie przepisałem raz jeszcze, tylko zamiast napisać a kwadrat przez 4 napisałem 1/4 a kwadrat, bo to jest to samo, ale dzięki temu będziesz widzieć, dlaczego pojawił się ten wynik, ten tutaj. Bo tutaj mamy 1 całe a kwadrat minus 1/4 a kwadrat. Z tego odejmowania zostaje 3/4 a kwadrat. Świetnie. No to teraz obie strony pierwiastkuję, a więc liczę pierwiastek z lewej i z prawej strony. Pierwiastek z h do kwadratu to jest h, a tutaj korzystam znowu z własności pierwiastkowania, że pierwiastek z iloczynu 3/4 razy a kwadrat to jest iloczyn pierwiastków. Pierwiastek z 3/4 razy pierwiastek za kwadrat. Pierwiastek za kwadrat to jest a ten pierwiastek, znowu korzystam z własności pierwiastkowania, że pierwiastek ilorazu, czyli dzielenia, to jest iloraz pierwiastków, a więc pierwiastek z 3 podzieli przez pierwiastek z 4. Pierwiastek z 3 to jest po prostu liczba niewymierna, więc zostaje, ale pierwiastek z 4 wiemy doskonale, że to jest 2. Więc wyszło nam pierwiastek z 3 przez 2 razy a, co elegancko zapisuje się znowu w ten sposób, że literka a jest po lewej stronie. No tak się przyjęło we wzorach. Ostatecznie, tenże wzór występuje w książkach najczęściej w tej postaci, że wysokość trójkąta równobocznego równa się bok razy pierwiastek z 3 podzielić przez 2. Proszę bardzo. Wysokość trójkąta równobocznego, ale tylko równobocznego. Pamiętaj, żeby ci się z równoramiennym nie pomyliło. To jest bok razy pierwiastek z 3 przez 2. I to jest drugi wzór, jaki dzisiaj poznajemy i jak widzisz, on znowu został uzyskany dzięki twierdzeniu Pitagorasa. Jeszcze dalej się zajmiemy przez chwilę trójkątem równobocznym, bo idąc dalej tym samym tropem możemy także policzyć jego pole. Mamy już wzór na wysokość, pac, prawda, przepisałem go tutaj. To jest ten sam piękny trójkąt równoboczny. No a teraz policzmy pole. Pamiętasz, że pole to jest podstawa razy wysokość przez 2. Wysokość już znamy. No podstawa to jest a przez 2 dodać a przez 2, więc całość ma a. A razy h przez 2. Inaczej można to zapisać jako 1/2 a razy h. Przepisałem to w tej postaci, bo za chwilę będzie mi łatwiej korzystać z naszego wzoru, który przed chwilą poznaliśmy. No to piszemy 1/2 a zamiast h korzystam z wzoru na wysokość trójkąta równobocznego. Zamiast h wpisuję to. Proszę bardzo, wpisałem. No i teraz zaczynam mnożyć. A razy a to jest a do kwadratu, a w mianowniku 2 razy 2 to jest 4. I pięknie, dostałem wzór na pole trójkąta równobocznego. To jest to trzeci i ostatni, już wystarczy na dzisiaj, prawda? Trzeci wzór wykorzystujący twierdzenie Pitagorasa, a ten dotyczy pola trójkąta równobocznego.
A więc dla trójkąta równobocznego, znając tylko jego bok A, możemy od razu policzyć wysokość i od razu policzyć pole. Oczywiście, ktoś, kto nie pamięta tych wzorów i zna twierdzenie Pitagorasa, poradzi sobie, bo sam jakby dojdzie do tych wzorów, do tych obliczeń. Tym niemniej jednak warto tych wzorów się nauczyć, zarówno tego pierwszego, a więc wzoru na przekątne kwadratu, jak i tych dwóch wzorów, a więc wzoru na wysokość i pole trójkąta równobocznego, po prostu działa się szybciej. A teraz jeszcze zróbmy sobie takie zadanko, które nam te dwa ostatnie, a zwłaszcza ten na wysokość wzór wykorzysta. Proszę bardzo, mamy oto takie zadanie. Kąt ostry rąbu, pamiętasz co to jest rąb? Jak kwadrat sobie kopniemy, no to się robi nam równoległobok o wszystkich równych bokach, czyli rąb. I kąt ostry, czyli o ten, ma 60 stopni. No dobra, trzeba zrobić lepszy rysunek, bo z byle jakim rysunkiem tu sobie nie poradzimy. Narysuję czworokąt, będę się starał, żeby to był rąb, ale jak nie wyjdą mi te same długości boków, mam nadzieję, że mi to wybaczysz, bo tutaj chodzi o rysunek tak naprawdę poglądowy. O, proszę bardzo, mamy rąb i teraz tutaj jest ten kąt ostry. On ma 60 stopni. Tu jest 60 stopni. 60. Dobra. Czytamy dalej. Dłuższa przekątna ma długość 6 cm. Przekątna jest tu dłuższa, tu krótsza, czyli to dłuższa ma długość 6 cm. No to rysujemy sobie tą dłuższą przekątną. Tylko ją taką chudziutką narysuję. O, proszę bardzo. Ta przekątna ma 6 cm. Tu zaznaczę. 6 cm. Oblicz długość boku tego rąbu. No, każdy z boków oczywiście jest tej samej długości, bo rąb ma tą samą długość boku, więc oznaczmy sobie A i A jest znakiem zapytania. To mamy policzyć. No to przyjrzyjmy się temu, co my tutaj mamy. Po pierwsze, dorysuję jeszcze jedną przekątną w innym kolorze. O, bo to nam się przyda. Co wiesz o przekątnych rąbu? Że przecinają się pod kątem prostym, a po drugie w połowie swojej długości. Skoro tak, to ten odcinek, ponazywam sobie te wierzchołki A może lepszym kolorem jakimś takim, żebyśmy to lepiej widzieli. A, B, C, D, a tutaj ten środeczek będzie się nazywał E. Przekątne się przecinają w połowie swojej długości, a więc długość AE równa się połowie z 6 cm, czyli 3 cm. O, tu mamy 3 cm. Co jeszcze wiemy? No cóż wiemy? Wiemy, że wszystkie boki są równe, więc wszystkie są A. A skoro tak, to trójkąt A, B, D, trójkącik A, B, D jest jakim trójkątem? Równoramiennym, no bo ma te dwa ramiona równe. Te dwa ramiona są równe. A co wiemy o trójkącie równoramiennym? Tu naszkicuję o taki trójkąt równoramienny. O, to są te dwa ramiona równe. To jest ten kąt 60 stopni. Oczywiście nie starałem się, żeby miał 60, rysunek jest poglądowy. Wiemy, że w trójkącie ramiennym te dwa kąty przy podstawie są identyczne. A więc w naszym wypadku ten kąt i ten kąt są identyczne. Ileż one mają? A to można policzyć. Pamiętamy, że wszystkie razem kąty trójkąta mają 180 stopni. Ten kąt ma 60, to odejmujemy 60, wychodzi nam 120 stopni. I teraz te 120 dzielimy porówno na 2, no bo są identyczne. 120 podzielić na 2, wychodzi ile? O, jak to miło, też 60 stopni. Czyli tutaj też jest 60 stopni i tu też jest 60 stopni. A więc wszystkie te trzy kąty mają 60 stopni. Co to oznacza? To bardzo miły wniosek jest, który nam się przyda. To oznacza, że trójkąt ABD nie tylko jest równoramienny, ale jest równoboczny. Wszystkie trzy boki są równe. Wszystkie trzy boki są równe. I teraz właśnie dopiero zaczniemy, jak już wiemy, że ten trójkąt ABD jest równoboczny, to wtedy teraz dopiero możemy zacząć wykorzystywać
nasz wzór, który poznaliśmy. No, który wzór? Ten, że wysokość to jest a pierwiastków z 3 przez 2. Napiszmy sobie ten wzorek, przypomnijmy go. Wysokość to jest a pierwiastków z 3 przez 2. Popatrz, to jest ten trójkąt. Ja go zaznaczę może dla porządku innym kolorem, jakiś taki wredny kolor dobry, którego jeszcze nie użyłem. O, fioletowy i na grubo, byśmy nie mieli wątpliwości, z którym trójkątem mamy do czynienia. O, bardzo mądrze analizując nasze zadanie, doszliśmy do tego, że ten trójkąt jest równoboczny. Wysokość tego trójkąta to jest to jest nasze h. A my znamy, jaka jest wartość tego h. Pamiętasz? AE to jest 3 cm. No to już wiadomo, co dalej zrobić. H jest równe 3 cm. A A to jest ten bok, którego my szukamy. No to teraz tylko trzeba wyliczyć z tego A. Obie strony mnożę przez 2 i mam 6 po lewej stronie. Po prawej dwójka się skróci, więc zostanie A razy pierwiastek z 3. Teraz obie strony dzielę przez pierwiastek z 3 i mam 6 podzielić przez pierwiastek z 3 równa się A. I to jest nasza długość boku szukana. To jest odpowiedź, którą otrzymaliśmy. Tak naprawdę dowiesz się jeszcze kiedyś tam, jak będziemy uczyli się usuwać tak zwane niewymierności z mianownika, że nie powinniśmy tego pierwiastka z 3 zostawiać. Natomiast na etapie drugiej klasy